Siema, witam. Chciałem pokazać build pod Giga Upiora w Wraith Lorda, którym ostatnio mi się bardzo przyjemnie gra. Udało mi się ładnie w endgame wjechać, bo ostatnio grałem totalnie na pałę tak pierwszy raz jak wbiłem top 3 nekromantów na arenie na softcore. Teraz mam 5. miejsce, bo mnie wybili trochę, ale jakoś tak mega nie pushowałem, tylko tak sobie chciałem sprawdzić po prostu ten build i praktycznie 300 wybiłem. Za niedługo poprawię troszkę build i będę próbował to tak na poważnie ugryźć. Wygląda to tak, że co zrobię, to bez problemu daję sobie radę. Tak samo korupcję puszuję, teraz jestem na poziomie 500 i żaden boss ITP. A do ilu korupcji dojadę, to pewnie w tytule wpiszę, albo żeby mniej więcej było widać, do ilu można dojechać, to tak myślę, 600 jest chyba możliwe, jeśli 500 latam tak bez problemu. Build nie jest mój autorski, to jest ulepione z różnych buildów, brałem kawałeczki od różnych ludzi na rankingu, od różnych streamerów. Bardzo dużo się zainspirowałem od Ryza. U niego w ogóle zobaczyłem ten build. On ma bardziej tanki wersję, bo gra na hardkorze. Ale ta moja wersja nie jest zła też, jeśli chodzi o tankowość, bo fajną synergię znalazłem z Ambitious of the Erased Acolyte. Ale o tym powiem zaraz, jak będę omawiał itemki, bo ona ma naprawdę fajną synergię. Zacznijmy od speli. Trzeba powiedzieć, że tutaj gram Bonkursa zamiast Ghost Flame'a, jak większość ludzi na rankingu zauważyłem. Ghost Flame jest pewnie bardziej tanki, ale więcej itemów chyba trzeba na to nazbierać, żeby to ładnie działało. A ja mam jeszcze takie niezminmaksowane i jak to wygląda, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy muszę omawiać każdy spell z osobna. Link do buildu będzie oczywiście w opisie. Jeśli coś bardzo zmienię, to będę to update'ował. Najważniejsze jest, żeby zawsze mieć 2 buffy na Wraith Lordzie. Czasem to może być ciężkie, żeby trafić Dread Shade'a, kiedy one tak biegają, bo czasem Wraith Lord lubi założyć łyżwy i sobie pojeździć i naprawdę on ma takiego speeda, że ciężko go trafić. Wtedy ja lubię po prostu go resumnąć i zbuffować. I to jest ważne, żeby też rzucić kursa, bo on buffuje sobie wtedy spell power i życie. Ja tu trochę odjechałem, wracając do skilli. Dread Shade'ik rzuca ci twój główny damage bez tego tam praktycznie nic nie bijesz. Infernal Shade głównie ci daje atak speeda na niego. Tutaj z idola mam 1 punkcik za dużo. Dałem go losowo tutaj, bo nie wiedziałem gdzie wrzucić. W sumie można w mana efficiency tutaj, ale to nie ma znaczenia. Próbowałem w różne ścieżki i nie wiedziałem gdzie to wcisnąć po prostu. Jest o 1 punkcik za dużo. Transplant. Szkoda, że Doombringer nie działa z idolem, bo to już w ogóle byłbym tanki, ale lubię wersję grać pod Fira, że przeważnie wbijam się w moby z tym. Bo tu też jest jeden taki dodatkowy punkcik, ja go wcisnąłem w Sticky Blooda. Simulacrum próbowałem, bo to jak twój Wraith Lord zjada jakiegoś moba innego niż Wraithy, to się buffuje, ale zauważyłem, że strasznie długo on to po prostu zjadał przy tym i się nie opłacał, nie atakował od razu, jak się teleportował. Ja gram na low life'ie, więc nie biorę tego Drink Deepa. Widziałem niektórzy na rankingach to grają, mimo że mają 0 HP, nie wiem po co w sumie. Czy to coś daje? Ja czegoś nie rozumiem. Możliwe. Dopiero co zacząłem grać, to jest mój pierwszy buildzik, taki poważniejszy. Tutaj nie ma co wymyśleć akurat, nie ma gdzie punkcika wcisnąć gdzie indziej. I teraz ważniejsza rzecz, itemy. Na tym polega build. Czapeczka, Wraith Lord Harbor. Mam tutaj jeszcze słabą wersję legendy, ale tu w tym buildzie mam bardzo dużo rzeczy do zmin-maksowania jeszcze, a i tak robię naprawdę fajny damage i jestem naprawdę tanki. Teraz mam niby tylko 8300 warda, ale na mapach mam przeważnie 12. Czasem jak się nastakuje, to do 15 dojeżdża. Jak bossy padają, to śmiesznie to wygląda, bo tam mam 60 000 warda i mogę od razu lecieć na jakąś mapę i to nie znika tak szybko, a to przez właśnie mój relik. Na klacie ten itemek, którego nawet nie będę próbował przeczytać. Głównie on i rękawiczki dały mi największy przeskok defów, mimo że rękawiczki mam dość słabe, ale ważny jest ten experimental affix current health loss per second zmieniony na missing health gained as ward per second. One są dość słabe wersje, ale działają. Oczywiście tutaj będę szukał lepszej wersji tego eksperymentalnego. Zamiast jednego health'a mógłbym mieć armor z tym takim, że zmniejszony damage z krytów, ale nie mogłem znaleźć. Buty to miałem po prostu fart noba.
Bo nie wiedziałem, że jak robisz legendarkę z potencjałem na 1, to nie wiedziałem, że masz 25% szansy, że ci wejdzie afix, który chcesz. Ja myślałem, że zawsze wchodzi ten Exalted. No to nie jest prawda. Tu mi się tak przyfarciło, te buty są giga po prostu. No 100% minion damage'u increase i no nie mogłem lepiej trafić. One tak samo jak klata i ręce ci zwiększają defy bardzo. A nawet źle powiedziałem, bo głównie defy, taki największy przeskok defów to jest w sumie klata i buty, później dopiero ręce, ale taki misklik w głowie troszkę. Zapomniałem o nich. Dają ci dużo movement speeda, ward decay, threshold, których chcesz go mieć jak najwięcej. No i tą zmianę health'a na warda, bo na tym się opierałem defy u mnie. Oj, zapomniałem powiedzieć do butów, na edycji sobie przypomniałem. Tutaj bardzo ważny jest ten affix experimental, że teleportuje miniony. AI w Wraith Lorda nie jest idealne. Lubi sobie na łyżwach pojeździć. Jak zagrasz, będziesz wiedział, o co mi chodzi z tym. Ten affix raczej nie jest ważniejszy niż posiadanie tych unikatowych butów, bo one za dużo defów ci dają. Możesz się tam chwilę pomęczyć z AI tego Wraith Lorda. I teraz Relic. Bardzo fajnie on działa, bo wszystko, co umiera dookoła ciebie, daje ci procent warda. A że Wraith Lord lubi sobie zjadać wszystkie miniony, które nie są Wraithami. A grając pod Bone Prison liczy się jako miniony. On sobie je zjada, ma buffa, a ty masz warda. I no wbija ci tak po prostu w nieskończoność praktycznie, ile tylko wbijesz. Jak rzucasz co cooldown i się bijesz, no to bardzo łatwo do wysokich cyferek wbić. Wiem, że troszkę kamerką tam ucinam, przepraszam, Janobek. Ale coś tam widać, nie ucina całkowicie. Więc musicie mi wierzyć, że dobijam do 12 000. Przysięgam. I próbowałem innymi właśnie na transplancie albo nawet zombiakami, żeby się buffował Wraith Lord. No najfajniej wychodzi na bonkursie, no najwygodniej po prostu. Ale to zależy co komu siedzi chyba. Okej, kolejny item, neck. Próbowałem pod Defratla, za duży damage wchodził w Wraith Lorda. On czasem nawet umierał, a nie powinien. Bez niego, bez Defratla on zawsze żyje. Tutaj 4. affix mógłbym mieć lepszy jakiś. Jakby komuś tu brakowały rezisty albo coś, no to sobie zamiast tego Shreda jakieś rezisty by tu mógł wcisnąć. Tak to podstawa amuletu jest bardzo ważna, bo taką samą podstawę w sumie te turquoise amulety się nosi jak masz minionki, tak samo turquoise ringi. Ringi mam straszne, ale w nich głównie chodzi, żeby podobijać jakieś rezisty i rzucić po prostu damage na miniony. Belt to samo, tylko tutaj eksperymentalny jest bardzo fajny ten ward decay threshold. Chcesz mieć jak najwięcej tego ward decay threshold, ward retention i ward per second. Ja, że z tym ward per second to nie jest aż tak ważne, ale fajnie mieć. Na offhandzie minion damage, minion health, reszta możesz mieć jakieś rezisty. Ja tego nie mam i muszę uzupełniać idolami, to mam dużo rzeczy tu do zminmaksowania jeszcze, żeby giga tanki być. Po prostu, że tutaj bym wcisnął Poison Rezi i sobie ściągnął z tych brzydkich po prostu idoli. Bo w idolach docelowo chciałbym mieć Increase Health i Ward Retention, albo Increase Health z Healthem. Takie są najfajniejsze. Te na Poison Rezi są do wywalenia. O i ostatni itemek, na którego wydałem za dużo kasy na to, co mi dał, bo wydałem 4,5 miliona, żaden inny item mnie tyle nie kosztował, ale chciałem mieć kostkę. Niestety 2 z 4, bardzo czekałem długo na Auction House i nie było innego Soul Harvestera z dobrymi affixami. Co o blessach mogę powiedzieć? 2 są na dobicie resistów, Physically Void, reszta crit avoidance, minion damage oczywiście i ward per second. Reszta to są te dropy i inne, to nieważne. A pasywy, no akolyta. Tutaj raczej każdy gra to samo, niektórzy tutaj jeszcze wciskają 1 punkt, ogólnie nie trzeba. W Liszu mam tutaj 3 punkty inta, już tak na dociśnięcie. Na Warlocku miałem dużo kombinacji, ale zauważyłem, że taka była najlepsza. Najwięcej dawało mi tu warda. No i teraz najważniejsze, necro. Jedyną różnicę, co ludzie tu mieli, to czy szli górą. Próbowałem, nie dość, że to zmniejszało mi damage, to jeszcze defy mi brało. Tak to ludzie grają tu praktycznie to samo. Czasem tu wciskają punkty. Ja nie potrzebuję Vitality, minion resisty też nie potrzebuję, bo ten Wraith Lord się nie wywala. Jak stoi w jakimś AOE, to go poptepam butami. Dużo ludzi zauważyłem, że nie gra tutaj Veins of Malice. Nie wiem czemu. Jak walniesz spellka, dajesz za free Haste i Frenzy.
dla minionków, a twój movement spell jest spellem tak samo jak Bonkurs. Czyli za każdym razem jak się tepniesz, to on ma frenzy. I coś jeszcze mogę powiedzieć o itemach albo buildzie? Jakbym oczywiście zapomniał albo coś się zmieniło, to będzie albo przypięte, albo w opisie. A gameplayowo to prosta piła, no. Masz Wraith Lorda, buffujesz go, no i biegniesz. Rzucasz co jakiś czas kursa, w jakieś większe paki. Nie zawsze musisz, albo żeby po prostu co 10 sekund zbuffować go. No to tyle. Grajcie póki nie znerfią. Elo Benz. Cześć.